Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dziś trening zrobimy. Pogoda nas zaskakuje, ale ja Was też zaskoczę, ponieważ przychodzę do Was z informacją dość ważną, ponieważ moje plany dość mocno się teraz zmieniły. Postanowiłem nie wystąpić jednak na Arnold Strongman Classic, a z tego względu, że nie jestem w stanie się jeszcze przygotować do tych zawodów, ponieważ ciężary są zbyt duże. Robiłem progres do pewnego momentu, w którymś momencie gdzieś się zatrzymałem i wciąż moja noga nie pozwala mi na zdobycie odpowiedniej siły, odpowiedniego levelu, żeby tam wystąpić, a nie zamierzam jechać tam po zamknięcie stawki, ponieważ nie będę pajacować, nie będę robić z siebie idioty. Zawsze na tych zawodach dobrze wypadałem, top 3 to było dla mnie to takie minimum i zawsze w top 3 mierzę. Tym razem nie mam szans, ponieważ Achilles jeszcze nie daje mi odpowiedniej siły, z ramą jeszcze kuleję, czuję, że ciało nie jest jeszcze gotowe do tego wszystkiego, a wolę jednak zapobiegać temu wszystkiemu, co było i przygotowywać się do innych imprez, jaką będzie Giants Live w następnym miesiącu, czyli w kwietniu, gdzie będą się łatwiejsze konkurencje, ponieważ Arnold Classic, sama nazwa w sobie i sama historia tych zawodów, są to najcięższe zawody na świecie, no i akurat są one bardzo wcześnie, jak dla mnie. Myślałem, że się przygotuję, lecz jednak przeliczyłem się dość sporo. Wolę, żeby była taka sytuacja, niż mam się kontuzjować kolejny raz i kolejny rok pauzować. Dlatego razem ze sztabem treningowym. Tak, no, nie było to dla Mateusza na pewno łatwą decyzją, ale no dla jego zdrowia i przyszłych startów na pewno lepiej, żeby odpuścić tę imprezę. I wiem, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że ja po każdej operacji, po każdej kontuzji bardzo szybko wracałem, ale nie tym razem. Nie tym razem. Tym razem trzeba być trochę mądrzejszym. To, że w nim nie wystąpię, świat się nie zawali, tak myślę, ponieważ jest dalej cały ciąg zawodów w tym roku. Przepraszam Was za takie duże zmiany, no ale niestety są sprawy ważne i ważniejsze. Dziękuję tym, którzy zrozumieją, za wyrozumiałość. Co do konkurencji, jeszcze z Arnold Classic, konkurencja będzie wyciskanie sztangi. Też zupełnie nie wiem, kto tę konkurencję wymyślił. Nie wiem dlaczego, po co, ona nie ma nic wspólnego ze strongmanem. Samo wejście pod sztangę stanowił mi ogromny problem i to przez mobilność, która nie jest dokładnie moją winą, ponieważ jak wchodzę pod sztangę, mam ogromny ból tutaj w łokciu pod spodem, ponieważ miałem 5 razy szyty łokieć, triceps, miałem pachę robioną, najszerszy, no i biceps. Towarzyszy mi temu taki ból, że nie jestem w stanie się nawet skupić na wyciśnięciu i w ogóle. Niecałe 200 kg jestem w stanie maksymalnie zrobić. Nie chcę się na siłę wpierniczać pod tą sztangę, ponieważ wiem czym to może grozić znowu i no po prostu trzeba to odpuścić. Zrobię zaraz rozgrzewkę, no i 1 czy 2 serie takie robocze. Taka baletnica. Kuba w ogóle jest człowiek taki z gumy, bo... Człowiek guma. Nie, serio, naprawdę, Kuba jest bardzo rozciągnięty. Może nie wygląda, ale jest rozciągnięty. Jak żelek Haribo. A Ty, Kuba, co sądzisz o tym, że Mateusz jednak rezygnuje? No wiadomo, widziałem, że się męczył, że to nie była łatwa dla niego decyzja, no bo ta impreza dla niego jest tak naprawdę, można powiedzieć, chyba jedną z najważniejszych. Wiadomo, jest WSM i Arnold. Mateusz swoją karierę zaczynał na Arnoldzie od amatora. Szybko się wbił do pro, jako gówniarz tam jeszcze za czasów takich legend jak Sawickas i w ogóle startowo świetnie sobie radził. No ale wiemy, że Mateusz potrzebuje czasu, no, żeby się odbudować po prostu. Czyli dobra decyzja, tak? No ja tak uważam, że lepiej dla Mateusza trochę spokojniej odbudować się, niż wszystko postawić na jedną kartę i żeby się rozwijał, żeby przychodził tu z przyjemnością, a nie pełną głową zmartwień. Także śledźcie, wspierajcie, nie hejtujcie, bo Mateusz potrzebuje czasu i na pewno takim kibicom jak ja, czy innym kibicom jeszcze przysporzy wiele radości i fajnych emocji, bo zawsze jak Mateusz startuje, to trzeba przyznać, że te emocje są duże, bo w wielu konkurencjach to reszta to jest tylko tłem, nie? Kieliszek wychodzi z dziupli. Na magnezie troszkę, na brzuch. Zaczynam od tej tarczy. Pierwsze zrobię w to z powrotem.
Głównie dzisiaj mi chodzi o taki rozruch, bo jestem zarąbany treningami do Arnolda, które robiłem je cały czas na siłę, aż w końcu Wyjdzie to na lepsze na pewno. miejmy nadzieję, że wyjdzie to na lepsze. Miejmy nadzieję, że dobrze myślę. Jeszcze wspomnę raz, kiedyś na Mistrzostwa Świata, moje ostatnie, na które byłem, nie byłem gotowy, sam wiedziałem o tym, że nie jestem gotowy, mówię, nie będę jechać na te zawody, bo nie warto, ale miałem też nacisk otoczenia dookoła, rodziny, wszystkiego, jedź, na pewno się uda, bo na Mistrzostwa Świata sobie poradzisz. Ja pojechałem na te zawody, byłem opuchnięty od leków przeciwzapalnych, na tam ponad 10 kg z wody mnie naciągłem wtedy, naprawdę bardzo źle się czułem. Ja nie wszedłem do finału, śmieszyłem się, straciłem dużo pewności siebie, którą miałem wcześniej, ponieważ pokonali mnie zawodnicy, którzy nigdy mnie nie dotknęli tak naprawdę. Nie słucham dookoła towarzystwa, robię tak, co mi serce podpowiada, co mi rozum mówi przede wszystkim, bo czasem jest warto mieć doradców, którzy myślą... No ale nie internetowych specjalistów, nie? Też, ale też po prostu tych z boku, którzy wiesz, ale nikt nie jest w twojej skórze, nikt nie jest w twoich butach i nikt potem nie dostaje tego wszystkiego, tego bólu, ale też krytyki, nie? Ludzi, No, tych krytyka, znawców. nie? Więc zobaczymy, jakie będą komentarze pod filmem teraz, nie? Jestem ciekaw. Wiesz co, Ale raczej będą nie git. każdemu się dogodzi. No kurwa, przejdzie. Tu sąsiedzi coś robią, coś się dzieje. Cały czas coś się dzieje na tej wiosce, nie? Auta jeżdżą, niby za dupie, ale coś się dzieje. Co za dupę. Dwójka mu nie wchodzi, ja jeździłem kiedyś tym samochodem. Ja nie próbowałem tego jeszcze. Ej, to jest tropikalne. Tropical, o, fajny smak. Naprawdę dobry. W ogóle cały trening popijam takie coś, nie? Nie to, że na strzaławale czy coś? Tak, po prostu po łyczku. No, to ten sport nie jest łatwy, nie? Trójbój to jest, problem tego to jest w ogóle soft, nie? Taki bardzo miękki sport, ponieważ wiadomo, ciężki sport jako sport, a tam jest sztanga i koniec, nic więcej, ćwiczenia akcesoryjne, nie? Cię nie zaskoczy też, No, nie? a tutaj jednak sprzęt, różnorodność wszystkiego jest ogromna. No właśnie, Wierzbicki kiedy przyjeżdża? Kuba, rozpaj się Kubę. Ciężko mi powiedzieć. Ja z Krzyśkiem trenuję we wtorek i No ty masz z nim kontakt, nie? we wtorki i czwartki trenujemy razem. To podpytam, kiedy by się... Dopytaj, bo ludzie też pytają, czekają. Kiedy by się wybrał. To się umawiamy, że na następnym treningu dam odpowiedź. Dawaj! Z gumą nie zakładasz koszulki do tego? Wiesz co, na razie nie. Ja nie mogę sobie łatwiać. Najlepiej jest bez koszulki. Skóra fajnie, wiesz, klei. No nie no, gumowa też, nie? Tak. Że to jest koniec tego ćwiczenia. Jest 60 metrów zrobione. Jeszcze jest tu zapas może na jakąś 15, więc fajnie. To co, jaki jest plan, Axel? Jedno na górę, jedno na przechwyt? Co? Zróbmy po prostu akcent. Nie wiem, zaraz będzie już myślał w trakcie. Idź tam sobie. Nie musi, nawet jak cię będzie widać. Bo tu nie wiedzą ludzie, ale ty żona też Kuby jest, tatuażystka. Nie chce się pokazywać. Chcesz tatuażu powiedzieć? Uwaga, przychodzi. Jeszcze raz? Zawsze nagrywasz Kuby tatuaże i się zachwycamy. To mógłbyś pokazać, kto jest autorem. Jak wszystkie kobiety, twoja żona też, Ola. Tak samo ucieka od Ale kamery. każdy się wstydzi kamery, jak masz zaczynać nagrywać. Nie? Ja też się kiedyś wstydziłem. Teraz mam to wszystko. W dupie, nie? Ja też mam Znaczy dupie. nie, no może to, tak to nie, bo głupio brzydko tak nazywać. Znaczy no, że się nie przejmujesz opinią. Jest bardziej już to takie obojętne, nie? Takie no... Oswoiłem się. Oswoiłeś się, nie? O, można pokazać, że artystka tutaj jest. Artysta kombinator. Artysta kombinator. Jeszcze nie gotowe. Komuś projekt robisz, tak? Tak. Także no tutaj zrobimy Axel, jak 140 zrobię dzisiaj, to będzie fajnie, będzie dużo. Dziwne, bo cały czas ten Axel zawsze spada nam w tą stronę, nie? Zawsze. Przygotowania nawet. Kula ziemska się kręci widocznie tak. Chyba Kopernik, co? Nie, to ziemia, A ty kurwa podobny jesteś do Kopernika. ziemia jest płaska przecież. Ja ogólnie jestem płaskoziemcą dość. To ile Kuba ma już? Kuba? Lat? No? No po 40, nie widać? Jak po 40? No tylko tak dobrze się trzyma. Wyłysiałeś. Ile tu było? 8 dyszek. Takie no. No to twoja żona robiła połowę tyle teraz. Ale ponad 8 dych na klatę wyciska. To nie ma żartów. Przy jakiej wadze? Ile ty ważysz? 7 dych? Coś około 7 dych. Bestii. No w domu nie ma, że zupa zasłona czy coś takiego. Dawno Axla nie było, tak? Ciągle beleczka. No ponad rok nie robiłem, nie? Bo na Arnoldzie ostatni rok miałem temu. Na raz? O kurde, 2000... W 70 którymś tam to było, wiesz? Nie, w 2019 albo... To było przed WSM, w którym się jak ćwiczyliśmy. 19 na WSM, no. No i sztanga była, ja sztangę zarzucałem taką tutaj, nie? Tylko że ona była tak wysoko na zawodach, że nie mogłem mnie rozpędzić. Musiałem naprzód dać i z brzucha, nie? Bo normalnie w domu ponad 160 zarzucałem na raz. Axel, więc dobry wynik.
ty robisz blisko ciała, a ja tak... A ty robisz tak, że jesteś pół metra od sztangi. Dawaj! Już blisko, było blisko. Mamy fajną technikę, bo Kuba jest blisko sztangi, a ja jestem tu. Ja czuję, że ja to bicepsem tutaj podnoszę wszystko, nie? No, tak na dalekim zasięgu 140 to jest trochę szaleństwo, nie? Ja myślałem, że z brzucha wybijesz. Ja będę zaraz robił, z bębna będę robił. Z bębna to ja wrzucę, myślę, ale chciałem na raz to wrzucić. Dawaj, ty. Teraz ja? No spróbuj na raz, a potem zrobimy z bębna. No Mati za bardzo nie ma jak z bębna. To ma bęben, to ma bęben. Za chudy jesteś na strongmana, stary. Jestem slim. No, slim. Bo chyba nie zrobię. Czuć, że jest ciężkie. No. Ten mi się lżej zrobił niż tamten. Teraz żeś mnie w góry. No dobra, zrobisz to teraz. Ale zepnij się na dole mocno. Dawaj to, zrobisz to. Dasz radę, mocno. Jest twoje. Dawaj! Staw, dorzuć. No. Poszło. Easy. Nie gadaj, no było szybko. Ja p***dolę. Już myślałem, że wrzucę. I wtedy właśnie... Ale siła w rękach jest. No. Bo chyba też nie ugięłem kolana, nawet nie? Samą ręką poszło. 40 lata, kurwa, taki ciężar. Nie, to dzisiaj jest ten 93 rocznik, tylko taki zniszczony, kurwa. Jak na dziadka, to ty formę masz dobrą, Kuba. Dobrze się Ty, trzymasz. młody, pogadamy za parę lat. Belka. Postaram się też robić te powtórzenia na raz. Takie dynamiczne, szybkie. Nie wiem, ze 100... Ile Kuba dzisiaj? Ze 140? Mniej więcej. Ja też więcej nie chcę, bo to też bez sensu dzisiaj robić takie ciężary. Ja chcę chwilkę odpocząć po tym, co robiłem do Arnolda, ponieważ tam się zajechałem, bo na siłę było wszystko trenowane jak najszybciej. Wysoko wyżej. O, i tak ją zostaw. Ten brzuch trochę odsuwa mu tą belkę. Odsuwa się brzuch belka, nie? I ona tak daleko się, ona ci tu jest na początku, ty siadasz, ona ci się przesuwa tu. I ją masz daleko wtedy, nie? Czyli co? Wina brzucha. Wiesz co, ja zrobię teraz 3 powtórzenia i starczy. Dawaj. Wysoko wyciągnę. Dobra. Mocno. Lepszy niż tam. Dawaj. Mocno trzymaj. Powietrza. Ja. Kurwa, jest. Życiówka, nie? Życiuwa twoja tu była? Ja No, dawaj teraz tak, no. Im bliżej ciała, tutaj, im wyżej przede wszystkim, popatrz, jak niektórzy nie mają siły dokręcić, to ja zawsze, nawet duży ciężar już, to ja dociągam jeszcze karkiem, że mam ją tutaj i wtedy tutaj jest największa siła, tutaj, bo im niżej, tym gorzej, nie? A ona zawsze cię zsunie i ucieknie. To jak masz stąd zapierniczyć, wiesz? Taką masz dźwignię tu, a jaką masz dźwignię tu, no to... Co tam, Mati, co robimy? Jeszcze nie wiesz, tak? Nie wiem. Co, uchwyt też robić? Nie, a po co mi uchwyt? Co mam uchwyt do czego? Coś się dobija. Co tam, gościu? Na siłownię przyszedłeś? Bęc. Fajna fryzura, co? Dobra, mamy tutaj jeszcze kulę. Robimy sobie tylko takie trzymania bez kleju. Przytrzymamy przez parę sekund, wzmocnimy ten nasz ścisk, chwyt, a to zawsze zaprocentuje przy cięższych kulach. Ale głównie kupić na to, żeby ta kula została w jednym miejscu, nie? Żebyśmy trzymali. Warto takie ćwiczenie sobie wdrożyć zawsze, nie? Jak się robi nad kulę, czy na rozgrzewkę, czy po treningu, na mniejszym ciężarze i sobie tą trzymać, nie? Na czas, nie? Kuba potwierdza. No, Bo Kuba musi pracować nad chwytem. Ja mam tu słabe akurat, także u mnie w kulach to oderwanie jest najgorsze. Boksuję. MMA, panowie, MMA. MMA. Prędzej wystąpi na fejmie niż ty. Nie, już lepiej w UFC. Nawet nie strój do ćwiczeń, gościu. Tak.
Jeansy, koszula, ale ty z imprezki wróciłeś, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, Śpiący. Zadziewałem, Aż już zasypiasz. Takie Dawaj, jeszcze raz. emocjonujące Słaba reklama. ćwiczenie. Emocje są słabe. Jak ostatnio dźwigał Tom. Kurde, na ten gryf, nie? Axel, no. Axla, No, brawo. Axela ostatnio dźwigał. Dobra, dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Na kolejne treningi zapraszamy wkrótce. Będziemy nagrywać. Przygotowujemy się obecnie do Mistrzostw Europy. Także subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o tym. Lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.